Zauważyłem, że kiedy na miniaturce znajdują się jakieś anime dziewczynki, to statystycznie więcej osób się decyduje oglądać te filmy. Podziękujecie mi później. Uwaga! Zarówno manga, jak i anime, o którym dzisiaj mowa, mają oznaczenie wiekowe 16+, co znaczy, że mogą one zawierać sugestywne treści, nieodpowiednie do oglądania w miejscu publicznym lub przez osoby młodsze. Zostaliście zachęceni, znaczy się ostrzeżeni. Przed wami wspaniała Jahi, numer 2 w Mrocznym Królestwie. Bezlitosna piękność, której egzystencja powszechnie wzbudza zarówno strach, jak i respekt. Żyjąc w luksusie i mając do dyspozycji hordy poddanych, niczego jej nie brakuje, a władając magią w mgnieniu oka pozbywać się może tych, którzy się sprzeciwiają jej absolutnym rządom. Może kiedyś. Uwierzcie mi, że ja naprawdę chciałem dodać cały utwór, ale jakbym to zrobił, to YouTube by mi ten film przez okno wyrzucił. Cześć, tutaj ja, Pajtek, a dziewczyna, którą wam właśnie przedstawiłem, to główna bohaterka zarówno mangi, jak i anime o nazwie i mam nadzieję, że dobrze to czytam, Jahi-sama wa Kujikenai. Jahi-sama wa Kujikenai. Jahi-sama wa Kujikenai. Jahi-sama wa Kujikenai, który swoją premierę miał w drugiej połowie 2021 roku. Profil osobowy Jahi, który poznajemy w serialu, może nie do końca się pokrywać z tym, co słyszeliście na początku filmu. Rządy naszej skąpo ubranej królowej kończą się szybko za sprawą wizyty wyjątkowo zdeterminowanej czarodziejki. Nikt do końca nie wie, skąd ona się wzięła, ale czy to ważne? Za jej sprawą rozpada się całe królestwo, a sama Jahi wraz z podwładnymi trafia na ziemię. Współczuję. W tym oto momencie nasza główna bohaterka poznaje uroki życia w biedzie. Tak, to chciałem powiedzieć. Bez obecnych na jej każde wezwanie poddanych oraz dóbr dostępnych na wyciągnięcie ręki. Na dodatek tego wszystkiego, jakby już naprawdę nie mogło być gorzej, magiczne klejnoty dające siłę naszej monarchini zostają rozsypane po całej ziemi, a ona sama zostaje uwięziona w słabej, dziecięcej formie. I teraz mówię do ludzi z R34. To jest mała Jahi. Jej nie ruszamy. Ona jest chroniona, jej nie ruszamy. To jest dorosła, jej rysujcie sobie ją jak chcecie. Mnie to nie obchodzi, mnie to wisi. Ale tej nie ruszamy. Nie wolno. Wymówka, że ma ileś tam tysięcy lat, tutaj nie działa. Nie. To będzie dobry fragment. Wracając. Pamiętacie może Satanie z Gabriel Dropout, czyli mangi oraz anime, której recenzja się ukazała na kanale jakiś czas temu, a której miniaturkę macie gdzieś tam albo tam, nie pamiętam już w którym rogu to się pojawiało. No to momentami można mieć wrażenie, jakby Jahi była jakby były przynajmniej spokrewnione. Nie pomaga fakt, że obie te postacie były dubbingowane przez tę samą osobę. Znajdź różnicę. Co może wiele osób dość mocno ucieszyć, to fabuła niesamowitej, niepokonanej Jahi nie jest jednowątkowa. Jak to zdaje się bywać w niektórych nowszych produkcjach kinowych, niekoniecznie animowanych. Na szczęście zbieranie magicznych kryształów nie jest tutaj jedyną rzeczą, którą możemy zobaczyć. Nie mówię co prawda, że jest tutaj jakaś wybitnie głęboka, skłaniająca nas do refleksji fabuła czy coś takiego, bo mimo wszystko to jest dość lekka komedia. Słuchałem sobie tak tego jeszcze po zmontowaniu i... nie. Mówiąc to zdanie, zapomniałem zupełnie o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Niepokonana Jahi nie jest lekką komedią. Czy ja ten tekst przekopiowałem z recenzji Gabriel Dropout? To anime w dalszym ciągu nie sięga do miana dzieła poważnego i w dużej mierze jest skupione na scenach humorystycznych, jednakże chciałbym wspomnieć jeszcze o tym, że zarówno w mandze, jak i w serialu animowanym występuje wątek beznadziejności głównej bohaterki, nie potrafiącej się pogodzić ze swoim losem, płaczącej po nocach, upijającej się do upadłego, czy też bezsilnie próbującej odrzucać od siebie fakt, że może tego królestwa nigdy nie odbudować. Nie wiem jak anime, ale sama manga mimo wszystkiego ma oznaczenie 16+, które zgaduję, że wynikało nie tylko ze względu na
dość ekshibicjonistyczny ubiór bohaterki, ale też właśnie ze względu na wcześniej wymienione przeze mnie, nazwijmy to bardziej gorzkie wątki. Teraz wróćmy już do tej normalniejszej części wideo. Jest wątek spotkań z byłymi podwładnymi Jahi, przed którymi ona sama wstydzi się przyznać, jak skończyła. Jest wątek wrednej kobiety, bezlitośnie zabierającej Jahi jej ciężko zarobione pieniądze i jeszcze ona jej grozi, że jej zabierze dom, jej własne mieszkanie, że jej zagrozi. Rozumiecie to? Jak można być tak złym człowiekiem dla kogoś? No poważnie. Ja tego nie rozumiem. Jest też wątek poszukiwań, a także zemsty na tej czarodziejce, przez którą się rozpadło Mroczne Królestwo i przez którą Jahi skończyła na ziemi. Po moich poprzednich doświadczeniach z polskimi przekładami mang podchodziłem do tego tematu dość sceptycznie. Ale kimkolwiek jest osoba, która tłumaczyła tą mangę niepokonaną Jahi, to zasługuje na nagrodę. Polska wersja jest na szczęście dość nieinwazyjna, w znaczeniu, że nikt się nie starał wsadzać tam na siłę nawiązań do polskiej kultury, które moim zdaniem są bardzo mocno antyklimatyczne i bolą w oczy, co można było zaobserwować między innymi w Toradorze. A niektóre zwroty, jak chociażby słyszane nawet w anime, przełożone zostały na Jahusia, co jest po prostu czymś pięknym. Samo anime, bo zgaduję, że to ono przyciągnęło najwięcej osób, wypuszczone zostało w jednym 24-odcinkowym sezonie i fabularnie obejmuje jakieś 60 rozdziałów mangi. Polskie tłumaczenie z kolei na chwilę obecną sięga do jakiegoś 23 rozdziału? Nie mam pewności. O ile zwykle jestem wielkim zwolennikiem wersji anglojęzycznych różnych tego typu rzeczy, to w tym przypadku nie potrafiłbym sobie wyobrazić niepokonanej Jahi w innym języku niż polskim. Mimo to przekład w następnych tomach już wydawał mi się być taki co najwyżej przeciętny. Nadal zdarzały się pojedyncze momenty, w których byłem nawet trochę pod wrażeniem, jaki poziom to trzyma, ale już przy trzecim tomie miałem z kolei wrażenie, że więcej narzekałem niż zachwalałem. Więc to tyle w kwestii tłumaczenia. Więc już tak w skrócie, jeżeli lubicie magię, komedię i ogólnie anime, to jest produkcja dla was. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek. No i co ja mam więcej zrobić? No, więcej nic nie powiem, do widzenia. Nie.